Cześć! Dziś opowiem Wam o tym, czym jest User Default i jak możemy z niego skorzystać w celu przechowania danych. Zaczynajmy! User Default jest to prosty mechanizm przechowywania danych dostarczany przez Apple. Służy głównie do przechowywania niewielkich ilości prostych danych, takich jak ustawienia użytkownika, jego preferencje, czy na przykład domyślną głośność aplikacji. User Default jest oparty na pliku plist oraz działa na zasadzie pary klucz-wartość i może przechowywać dane w formacie takim jak na przykład integers, double, float, strings, boolean, array czy dictionary. Ten mechanizm jest łatwy w obsłudze, ale nie ma wielu funkcji, a korzystać z niego powinniśmy tylko w przypadku małych danych, czyli tak jak sama nazwa wskazuje, domyślnych ustawień użytkownika. Ok, ja mam już otwarty Playground, ponieważ chciałabym Wam teraz pokazać, jak na kodach właśnie możemy zapisać różne wartości, czy odczytać je przy użyciu User Default. Zacznę sobie od tworzenia takiej stałej let default equal user default.standard, tylko po to, żeby po prostu troszeczkę było wszystko bardziej jasne. Oczywiście nie musimy robić sobie tej stałej, możemy od razu skorzystać sobie z tego singletona. Następnie, tak aby sobie właśnie zapisać wartość, robimy to w ten sposób, tak jak było to przedstawione na obrazku wcześniej, czyli poprzez set. Jeżeli chodzi o set, to ten format naszej wartości może być różny, czyli na przykład integer, float, double, boolean i kilka innych. Ja skorzystam sobie z pierwszej opcji, ponieważ chcemy sobie teraz skorzystać ze string. Ja zrobię to tak, jak właśnie było na przykładzie. Dodam sobie wartość Olivia, a klucz to będzie name. I teraz, jeżeli chciałabym sobie odczytać tę wartość, mogę to zrobić w ten sposób. Defaults.string, ponieważ my skorzystaliśmy właśnie ze string, z formatu string i wpisuję sobie tylko klucz for key, czyli ten właśnie klucz, który nadaliśmy przy zapisywaniu naszej danej. Name. I teraz po naciśnięciu play, spójrzcie, zostało mi zwrócone właśnie imię Olivia, czyli takie, które zapisałam sobie w poprzednich kodach. Ale tak jak już wcześniej wspomniałam, nie musi to być string, mogą to być też różne inne formaty. Teraz pokażę Wam, jak to może wyglądać, jeżeli chodzi na przykład o integer. Dam sobie na przykład liczbę 123 for key number. I teraz analogicznie, aby uzyskać wartość tej naszej zapisanej wartości, robimy to w ten sam sposób. Ja sobie stworzę teraz stałą let myNumber equal defaults.integer, ponieważ tym razem skorzystaliśmy z integer. Tutaj skorzystaliśmy ze string, dlatego też po naszym user default.standard używamy string, a tutaj jest to integer. No i oczywiście for key jest to ten sam klucz, który użyliśmy przy zapisywaniu naszej wartości do user default. I teraz użytkownik, który chciałby zawsze uzyskać tę samą na przykład liczbę przy uruchomieniu aplikacji, może skorzystać z niej poprzez właśnie tą stałą myNumber. Ale tak jak też wcześniej wspomniałam, User Default może też zapisać wartości w formacie array czy dictionary. Teraz chciałabym Wam właśnie pokazać, jak to może wyglądać, jeżeli chodzi na przykład o array. Stworzę sobie taką array próbną dla nas. MyArray, no i dam sobie tutaj kilka liczb. Będzie to array z integerami. I teraz analogicznie robię sobie to w ten sposób. Defaults.set. Jako wartość dodaję myArray, for key damy sobie myArray. Czyli w tym miejscu zapisaliśmy sobie tą naszą array w user default. I teraz, aby odczytać tę wartość, analogicznie możemy sobie stworzyć oczywiście, tak jak zrobiłam to tutaj, nową stałą, ale nie musimy, możemy sobie to po prostu zrobić tak, jak było to w innych przypadkach.
poprzez napisanie default, ponieważ jest to user default.standard dot array for key my array. I spójrzcie, zostają zwrócone mi wszystkie elementy z naszej array. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko było jasne. Zapraszam do subskrypcji oraz komentowania. Cześć!